W dzisiejszym wydaniu będzie o żądaniach Rosji przedstawionych Ukrainie podczas drugiej tury rozmów w Stambule i prawdopodobieństwie odwetu Rosji po utracie samolotów, o czym informowałem wczoraj. Rosyjskie memorandum w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie przekazanego ukraińskiej delegacji podczas negocjacji w Stambule. Dokument, do którego dotarła agencja TASS, proponuje konkretne kroki prowadzące do neutralności Ukrainy, zawieszenia broni i ostatecznego traktatu pokojowego. Memorandum składa się z 3 głównych części. Pierwsza określa podstawowe parametry ostatecznego rozwiązania. Druga poświęcona jest warunkom zawieszenia broni i zawiera 2 możliwe scenariusze. Trzecia część ustala kolejność kroków oraz terminy ich realizacji. Podstawowe warunki ostatecznego rozwiązania. Rosja domaga się międzynarodowego uznania Krymu, Donbasu i Noworossii jako części swojego terytorium. Kluczowym elementem jest zagwarantowanie pełni praw osobom rosyjskojęzycznym, co obejmuje nadanie językowi rosyjskiemu statusu urzędowego na Ukrainie oraz ustawowy zakaz gloryfikacji i propagandy nazizmu oraz neonazizmu. Konieczne ma być również zniesienie wszelkich ograniczeń wobec ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Fundamentalnym wymogiem jest ustanowienie Ukrainy państwem neutralnym. Oznacza to zobowiązanie do nieuczestniczenia w wojskowych sojuszach i koalicjach, wprowadzenie bezwzględnego zakazu jakiejkolwiek militarnej działalności państw trzecich na terytorium Ukrainy oraz zakaz rozmieszczania obcych sił zbrojnych, baz czy infrastruktury wojskowej. Bezpośrednio zakazane ma być przyjmowanie, tranzyt oraz rozmieszczanie broni jądrowej. Dokument przewiduje ustalenie ścisłych limitów dotyczących liczebności ukraińskich sił zbrojnych oraz ilości posiadanej broni i sprzętu wojskowego. Wymaga także zniesienia przez Ukrainę wszystkich obowiązujących sankcji wobec Rosji oraz zobowiązania się do nienakładania nowych. Strony mają wzajemnie zrzec się roszczeń o odszkodowania za szkody wojenne. Przewiduje się stopniowe przywracanie stosunków dyplomatycznych i gospodarczych, w tym w zakresie tranzytu gazu. Warunki zawieszenia broni. Memorandum proponuje Kijowowi 2 opcje zawieszenia broni. Pierwsza zakłada całkowite wycofanie armii ukraińskiej z terenów Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodów chersońskiego i zaporowskiego. Od momentu rozpoczęcia tego wycofywania z terytoriów uznawanych przez Rosję za swoje, w tym Donbasu i Noworossii, obowiązywałoby 30-dniowe zawieszenie broni. Cały proces wycofania musiałby zakończyć się w ciągu tych 30 dni. Druga opcja to pakiet 10 punktów. Zawieszenie broni oznaczałoby w szczególności zakaz przemieszczania ukraińskich sił zbrojnych, z wyjątkiem ruchów koniecznych do wycofania się na uzgodnioną odległość od granic Rosji. Wszelkie dostawy broni z zachodu na Ukrainę oraz przekazywanie danych wywiadowczych musiałyby zostać wstrzymane. Należy całkowicie wykluczyć obecność wojskową państw trzecich na terytorium Ukrainy oraz powstrzymać udział zagranicznych specjalistów w działaniach wojennych po stronie ukraińskiej. Kijów musiałby odwołać stan wojenny. Utworzone miałoby zostać dwustronne centrum monitorowania i kontroli zawieszenia broni. Na Ukrainie wstrzymana musiałaby zostać mobilizacja i rozpoczęta demobilizacja. Dokument wzywa również do rozwiązania formacji nacjonalistycznych. Kijów zobowiązany byłby także do udzielenia amnestii więźniom politycznym i uwolnienia zatrzymanych żołnierzy oraz cywilów. Procedura podpisania traktatu pokojowego. Trzecia część dokumentu precyzuje kolejność działań. Bezpośrednio po tym, jak Rosja przekaże Ukrainie 6000 ciał poległych żołnierzy, nastąpi podpisanie memorandum o zawieszeniu broni z konkretnymi datami realizacji wszystkich jego postanowień oraz ustalenie daty podpisania przyszłego traktatu o ostatecznym rozwiązaniu. Wówczas wejdzie w życie 30-dniowe zawieszenie broni. Następnym etapem jest przeprowadzenie na Ukrainie wyborów prezydenckich i parlamentarnych oraz utworzenie nowych władz. Wybory te muszą zostać ogłoszone i odbyć się nie później niż 100 dni po zniesieniu stanu wojennego. Po wyborach nastąpi podpisanie ostatecznej umowy pokojowej między Rosją a Ukrainą. Traktat ten ma zostać następnie zatwierdzony prawnie wiążącą rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. To są kluczowe postanowienia rosyjskiego memorandum przedstawionego jako propozycja uregulowania konfliktu. Jak wiemy po niespełna godzinnym posiedzeniu grup negocjacyjnych, rozmowy zostały przerwane z powodu ataku dronami Ukrainy na 4 lotniska na dalekim zapleczu Rosji. Wczoraj informowałem o skutkach, a dzisiaj przedstawię możliwą odpowiedź Putina, który może wykorzystać jedną z najpotężniejszych broni, czyli pocisku hipersonicznego Oresznik. Rosja po raz pierwszy zastosowała Oresznika 21 listopada 2024 roku,
uderzając w zakłady Piwdenmarsz w Dnieprze. Atak ten został przedstawiony przez Kreml jako środek przymusowy w odpowiedzi na zachodnie dostawy rakiet dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Zachodnie media i eksperci interpretowali to jednak głównie jako demonstrację siły oraz sygnał polityczny dla NATO. Według oficjalnych danych rosyjskich Oresznik osiąga zasięg do 5500 km oraz prędkość 10-krotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Przenosi konwencjonalną głowicę bojową o masie do 1,5 tony. Teoretycznie może też być wyposażony w głowicę jądrową o łącznej mocy 900 kiloton, co odpowiada sile rażenia 45 bomb zrzuconych na Hiroshimę. W praktyce jednak podczas ataku na Dniepr użyto wyłącznie wersji konwencjonalnej. Kreml twierdzi, że pocisk jest niemożliwy do przechwycenia. Zachodni eksperci kwestionują tę tezę, wskazując na systemy takie jak amerykański Tehad, izraelski Arrow 3 czy pociski SM-3, które teoretycznie mogą zwalczać cele hipersoniczne. Dotychczas nie odnotowano jednak potwierdzonego przechwycenia Oresznika w warunkach bojowych. Choć jednorazowe użycie pocisku nie zmieniło sytuacji na froncie, miało istotny wymiar psychologiczny. Rosja chciała pokazać zdolność do precyzyjnych uderzeń w głębi terytorium przeciwnika oraz zasygnalizować gotowość reakcji na wsparcie Zachodu dla Ukrainy. Eksperci podkreślają, że projekt bazuje na starszych rozwiązaniach, głównie pocisku RS-26 Rubesz, ale wprowadza ulepszenia w napędzie i sterowaniu. Sumując, Oresznik pozostaje systemem eksperymentalnym, lecz jego demonstracja udowodniła rosyjskie postępy w technologiach hipersonicznych. Retoryka o nieuchwytności czy porównania do broni jądrowej mają charakter propagandowy, jednak sama broń stanowi realne wyzwanie dla obrony przeciwrakietowej. W perspektywie długoterminowej może przyspieszyć rozwój zaawansowanych systemów obronnych po stronie ukraińskiej i sojuszniczej. Jeżeli taki pocisk zostanie użyty, z pewnością celem będzie miejsce symbolu Ukrainy, by Putin mógł odbudować nieco swoje ego po stracie kilkudziesięciu ważnych strategicznie samolotów. Proszę o komentarze, polubienia i subskrypcje. Zapraszam we czwartek na godzinę 9, gdzie przedstawię raport żądań Rosji z początku inwazji na Ukrainę. Raport dopiero teraz wyciekł z tajnych danych Rosji.